Dzień dobry, kolejny przyjazd na siedlisko, więc i kolejny odcinek. Rano było paskudnie, ale teraz lekko się przejaśniło. Nawet po drodze delikatny śnieg z deszczem, ale chwila, moment i zrobiła się całkiem pogoda. Jaki plan na dzisiaj? No to co ostatnio zapowiadałem, czyli część remontu, część ogródka, ale zaczynamy od spraw remontowych. Plan na dzisiaj to rozpocząć układanie płytek. Układanie tu, gdzie ma być łazienka i korytarz. Będę musiał to robić na 2 razy, więc dzisiaj część, myślę, że tak do połowy drzwi, żeby można było wchodzić też do środka. A następnym razem, jak to ładnie wyschnie, ta druga część wejściowa. Taki mniej więcej jest na to pomysł, więc w pierwszej kolejności na pewno trzeba będzie tu sprzątnąć i jeszcze raz odkurzyć, bo od ostatniego odkurzania trochę już minęło i jak widać jest troszeczkę pyłu. Potem pewnie to lekko zmyć, zobaczymy zresztą. No i próbować swoich sił w układaniu płytek. A później na pewno jeszcze do ogródka, czy po prostu pokręcić się na dworze. Na szybko odkurzyłem i przemyłem teraz tą podłogę, żeby nie było pyłu. Rozłożyłem też tak na próbę płytki. No i szczerze mówiąc, widać to czy nie widać? O, teraz widać. Po kolei, tak jak są w paczce, rozkładałem. No i co? 2 jaśniejsze, 3 ciemniejsze. Tu kolejna też chyba jasna. Więc trzeba będzie się jednak pobawić i trochę bardziej zwrócić uwagę na to, jak te płytki koło siebie idą. Gdzieś tam może ciemniejsze koło ciemniejszych, jaśniejsze dookoło jaśniejszych. No bo dziwnie to wygląda, takie połączenie na przykład jak tu. No mi się przynajmniej nie podoba. Tak, ściana nie jest też idealnie równa, więc trzeba będzie lekko pewnie odsunąć te płytki. No o ile te 2 pierwsze spoko, to ta już na przykład gdzieś tam jak widać kilka milimetrów odeszła, bo tu jest taka górka. Albo ją zaraz podkuję, albo coś w tym stylu. No i ogólnie gres, więc gres jest twardy. To trzeba było jakąś solidną przecinarkę do płytek też. No i w sumie nie wiem, czy mnie lekko nie poniosło. Ciężar i długość olbrzymia. Jeszcze nie otwierana, świeżo przyjechała. Zaraz zresztą ją wyjmę i zobaczymy, jak to wygląda. Pierwsze wrażenie, no jednak opinie nie kłamały i wydaje się naprawdę bardzo porządna przecinarka do płytek. Zbiorniczek, nie wiem, chyba na olej. Tu jest w ogóle jakiś włącznik i bateryjki, więc zakładam, że jeszcze jakiś laser, który będzie wyznaczał równość cięcia. Tu nie ma kompletnie żadnych luzów. Ile to waży? No myślę, że dobre kilkanaście kilogramów. Wziąłem 80, bo się tak zastanawiałem w sumie, no 60 mam płytki, nie jakby gdzieś tam po skosie jakieś cięcia czy coś, więc z zapasem. No poskładam to w tej chwili i zobaczymy. Różne były opinie, jeżeli chodzi o te przecinarki marketowe, więc zdecydowałem się na Weworach. Jak ktoś ciekawy, to oczywiście standardowo w komentarzu jest link. No ja chwilę sobie zajrzę do instrukcji i to poskładam, bo szczerze mówiąc, to nawet w tej chwili nie do końca wiem co i gdzie. Myślałem, że to będzie po prostu wyjąć i kroić, ale jak widać, tu jest bardziej zaawansowana technologia. Złożyłem całość. No i w sumie jest kilka też zapasowych części, co się oczywiście chwali, a przede wszystkim zapasowe kółeczko do cięcia, ten nożyk. No i co? Laser jest, jak widać jakoś tam świeci. Tu dolałem oleju do smarowania łańcucha, bo taki też miałem. Teraz jak jest przesmarowane, to od razu to idzie inaczej. No najważniejsze, że tu nie ma kompletnie żadnych luzów, a tego się bałem, no bo żeby płytka gdzieś tam nie uciekała. W zestawie jest też taka przystawka, w sumie chyba to się przystawka nazywa, żeby można było położyć płytkę i ciąć ją pod kątem, więc dobrze, że wziąłem większe, bo gdyby się gdzieś tam przydarzyło mi ciąć pod kątem, no to od razu to będzie. No i cóż, chyba trzeba teraz spróbować kawałek płytki obciąć. Mam tu jakąś starą gresową płytkę, bo to oczywiście będzie cięcie próbne, a obetnijmy ją, nie wiem, przykładowo na te 8 cm. Trochę trzeba to poluźnić. Ok. Co tu się zakreszczyło? Aha, to na razie na bok. Weźmy tu 8, ustawmy. Zaklinować z jednej, zaklinować z drugiej. Ciach, doszło. Laserek z ciekawości. W sumie nie wiem do końca, co ten laserek ma dawać. Zobaczmy, czy to faktycznie idzie tak jak trzeba.
ten laserek jest dobrze ustawiony. No gdzieś tam może pół milimetra, a nie, bo to jest linia cięcia z jednej strony, więc wygląda, że ok. Podpompujmy może tego oleju ciut, to będzie jeszcze luźniej. No i próbujmy tego cięcia. Bez większego docisku na początek. Jak to kółeczko sobie radzi? No słychać, że tnie. Nie użyłem praktycznie żadnej siły w tej chwili, a po prostu przejechałem. No i co? Pęknie mi teraz, jak to na... No pękło. No i co? Aha, tu popełniłem błąd, bo kółeczka nie wziąłem od razu, a dopiero potem zacząłem go naciskać, więc to moja wina. Ale tutaj, no linia cięcia, super. Kres twardy, a to bez większego nacisku poleciało. No, dobrze, że nie wziąłem od razu szarej płytki, to znaczy nie wziąłem brązowej płytki, tylko tą szarą, bo już bym zepsuł. No ale tak to jest. Pierwsze cięcie zawsze sobie lepiej wykonać na jakimś takim gorszym materiale. No nic, wygląda, że to działa tak jak trzeba. Więc teraz rozkminka, jak z tymi płytkami tu. Rozłożyłem sobie jeszcze 2,5 opakowania płytek, żeby zobaczyć, jak one mniej więcej wyglądają. Bo już mi się coś zaczęło nie do końca podobać, no bo w jednej paczce były raz ciemne, raz jasne, ale jakoś tak dziwnie. No i tak, pierwsza paczka. W pierwszej paczce było raz, dwa, trzy, cztery takie same płytki ciemne. Piąta ciemna. Szósta taka 50-50. No i potem zaczęły się jasne w kolejnej paczce. Tu też jest cała pełna paczka wyłożona. No i w tej z kolei mam dwie ciemne takie same. Jedna ciemna inna. Trzy jaśniejsze takie same. I siódma znowu jasna, ale inna. Więc jak widać, paczka paczce nierówna. No i nie będzie tak prosto po prostu po kolei płytki z paczki. Tylko jednak trzeba się chwilę zastanowić nad dwoma rzeczami. Jak je układać? No bo nie chcę mieszać o tak jak jest tu. No brzydko przecież. Tylko raczej będę chciał jednolicie kłaść ciemne płytki na podłogę albo jasne koło siebie. No a potem na przykład ciemne albo jasne na ścianie, żeby to było w miarę jednolicie. Wiem, że płytki raczej się układa z przesunięciem, ale jak tak położyłem płytka koło płytki, no to w sumie też to nie wygląda źle. I teraz mam podwójny dylemat. Czy ciemne na podłogę, a jasne na ścianę? Czy przesunięte? Czy równe, tak jak teraz? Więc wydawało się, że z kopyta robota ruszy, a tu jednak jeszcze chwila zastanowienia. Finalna decyzja taka, że na podłogę idą ciemne. W sumie nie wiem, ale pomyślałem, że podłoga się może bardziej brudzić, więc może na tych ciemniejszych nie będzie to tak widoczne. A na ścianę pójdzie jaśniejsza płytka. Przesunięcie też będzie. Myślę, że tak będzie wygodniej. Tu docinka mnie czeka, taka trochę niewygodna, bo jednak uciekło mi tam troszeczkę i w kącie trzeba będzie albo fugi nałożyć, albo dociąć płytkę. No ale to już pewnie następnym razem. Dzisiaj to tak, żeby rozpocząć, to wezmę sobie takie łatwiejsze kawałeczki, czyli tu 3 płytki, tu zostawię, tu znowu zacznę, docinka, cała płytka, no i tak na przemian. Zobaczymy, jak to będzie wychodzić. Kupiłem sobie też takie kliny montażowe, w zasadzie poziomujące płytki. 2 rodzaje, bo nie wiedziałem, które mi się lepiej sprawdzą. Zaraz zresztą pokażę, jak to wygląda w rzeczywistości, bo jedną ręką to niewygodnie. Te pierwsze, w zasadzie troszeczkę większe, działają na zasadzie też, no można by powiedzieć, krzyżyków. No bo tu jest jednak dosyć grubo, chyba milimetr. Chociaż nie, krzyżyki i tak będę fugę brał 2 mm, więc to nie powinno mieć znaczenia. Wsuwa się pod płytkę, no i gdzieś tam próbuje się ten klin w ten sposób dociągać. No i tu po długości powinny te płytki być wtedy zrównane. No i podobnie, jeżeli tu obok będzie płytka, to identyczna sytuacja. Pod jedną płytkę tu, pod drugą z tej strony i też będzie wsunięty taki klin poziomujący. A odnośnie tych drugich, tutaj zdecydowanie mniej jest tego pod spodem i cieniutka nóżka, w zasadzie metalowa nóżka, więc to na zasadzie przesunięcia, no i tu jakość dociągania, w sumie nie dociągania, tylko przesunięcia i teraz dopiero skręcania.
które są wygodniejsze? Sam nie wiem. W sumie podobną rolę spełniają, ale zobaczymy w praktyce, które łatwiej będzie wykorzystywać. Klej rozmieszany, nie za gęsty, nie za rzadki. Myślę, że może być. Już 5 minut minęło i drugi raz go właśnie przemieszałem. Krzyżyki są, płytki ściągnięte. No i co? Aha, i grzebień. I w zasadzie chyba położę sobie troszeczkę zaprawy na podłodze, rozetrę grzebieniem, no i będę leciał z tymi płytkami. No bardzo jestem ciekaw, jak mi to będzie wychodziło. Pierwsze koty za płoty, czyli początek, najważniejszy początek wystartowałem. No i teraz już będzie szło zdecydowanie łatwiej. Troszkę trudno było od ściany złapać dobry dystans i potem, żeby tu się ładnie zgrywało. Ale teraz, jak już mam w zasadzie taką, jakby to nazwać, prowadnicę szynet, aby przykładać kolejne płytki i gdzieś pilnować poziomu. No nie jest super równa ta podłoga, więc ta wylewka, więc jednak tych klinów poziomujących używam dosyć sporo. I teraz, jaka jest różnica między tym klinem a tym? No ten jest dobrze włożyć zdecydowanie wcześniej, przed osadzeniem płytki, a ten można sobie gdzieś tam potem przez fugę nawet włożyć i potem obrócić i montować go później. Więc jeżeli miałbym wybierać, to zdecydowanie bardziej by mi się podobały te kliny. W zasadzie te, nie wiem jak to nazwać, no kliny poziomujące i tyle, system do poziomowania płytek. Co fajne, jeszcze można go mocniej sobie dokręcić tym takim kluczykiem, więc to wygląda w miarę. No i skończyła się też zaprawa praktycznie, został mi mały kleksik, ewentualnie na docinkę i ułożenie płytki tam, no i trzeba będzie rozrabiać kolejne wiaderko. Tu była chyba 1/3, więc teraz pewnie znowu 1/3 albo nawet i pół wiaderka. No bo cel na dzisiaj to dojść tak mniej więcej do fragmentu tych drzwi, może do połowy drzwi, tak żeby następnym razem można było sobie już tu przejść i w razie czego się dostawać do tego pomieszczenia. No dobra, pora zatem na docinkę tego brakującego tu elementu, bo potem też pewnie ta docinka przyda mi się na ewentualne dołożenie z tej strony. Także do dzieła, przecinarko ciach ciach. Mimo że musiałem poprawić i drugi raz przejechać kółkiem, bo coś mi na początku nie załapało, to cięcie wyszło naprawdę równiutkie. No więc cóż, ta przecinarka naprawdę robi robotę. Zacząłem już wymierzać kolejny rządek. No i tak jak myślałem, pod drzwiami dojdzie klej i chyba mi się drzwi nie otworzą, więc trzeba będzie mi je zdjąć i gdzieś z pół centymetra bądź centymetr dla świętego spokoju przyciąć. No inaczej będzie problem z otwieraniem, a chcę na pewno te płytki dosunąć tu do końca, żeby się zlicowały z deskami tymi podłogowymi. No oczywiście tutaj będzie próg i to dosyć spory, więc no myślę, że jakieś 1,5–2 cm. Taki tutaj listewkę, narożnik potem dam, ale to na samym końcu. No i dlaczego też w ogóle te płytki układam w tą stronę, czyli wzdłuż, a nie na przykład w tą stronę, gdzie byłoby mniej docinek. Ano między innymi dlatego, że chciałbym mieć w tą samą stronę, co i jest podłoga. Nie wiem, tak sobie wymyśliłem i tak to powiedzmy rzeźbię. No, dlaczego też zacząłem w sumie tu? Mogłem praktycznie zacząć w tą stronę paskiem i może by było mi łatwiej i ułożyć dzisiaj 2 rządki w to by wystygło, zastygło i następnym razem mógłbym sobie spokojnie chodzić po tym pasku. No w sumie też tak można. Niby się powinno układać wzdłuż źródła światła, no jest okno, więc niby tu. Tak przynajmniej wyczytałem w internecie. No ale to tyle teorii. Ściągam drzwi, żeby mi na ten moment nie zawadzały, bo w sumie i tak mi teraz one niepotrzebne. Następnym razem pewnie je sobie dotnę, a na teraz chciałbym jeszcze tu ułożyć
może 2, a może 4 rządki. Zobaczymy, jak wyjdzie. Popełniłem błąd. Za szybko, bo zaraz będę miał też parę rzeczy do załatwienia w okolicy, więc będę musiał na godzinkę czy 2 wyskoczyć. A błąd polega na tym, że tu sobie dociąłem płytkę równo z tą, no i chciałem już kłaść tą docinkę i potem raz, 2, 3, 3 takie tu. Ale, przecież zdjąłem drzwi, no i teraz dopiero zobaczyłem, że ten próg faktycznie jest taki, że tu pasuje jakieś 2 albo 3 cm, zrobić przesunięcie i dociąć płytkę mniej więcej tak, w ten sposób. Dociąć całą płytkę, taką jak tu. Więc jeżeli bym położył tą połóweczkę, nie całą połóweczkę i 3 całe, to tu by mi została taka paskudna szpara. No nie chcę tak robić. Czyli czeka mnie przesunięcie i to jest właśnie ten błąd, bo jeżeli wezmę całą płytkę i tu przesunę w tą stronę, to tym samym ta fuga przesunie się jakieś 2 cm w tą stronę. No i będzie już troszeczkę to inaczej. Całe szczęście jest takie, że i tak właśnie tu stanie ścianka działowa od łazienki, więc nie będzie tego widać, jeżeli się wejdzie do pomieszczenia. Tu w pomieszczeniu już te fugi będą się zgrywały, no a tu niestety przesunięcie o jakieś 2 cm. No ale będzie to widać dopóty, o wiecie o co chodzi, dopóki nie stanie tutaj ścianka działowa z łazienką. No nic, nie będzie tej docinki w tej chwili, zaprawy mi nie zostało dużo, więc na razie tego też nie będę kleił, nie rozrabiam też następnego wiadra, bo za chwilę na godzinkę czy 2 uciekam. Tak się mówi, godzinkę, 2, czy tam ile mówiłem, a zleciało troszeczkę więcej, bo jak widać słoneczko już się pomału chowa, ale wjechało coś konkretnego, jak widać. Konkretny kawał drzewa, no grubość około pół metra. Przyjechało, bo będę chciał sobie z tego wyczarować, będziemy chcieli, co piesku, wyczarować jakieś fajne dechy. To jest, Jezus, zawsze zapominam, nie topola, a takie olcha, o właśnie, olcha. To rośnie na tych podmokłych terenach, ścinane jakiś czas temu. No i w sumie się dogadałem, że zamienię się na taki ładny, ponad półmetrowy, tu od ziemi widać gruby kawał tego drzewa, na opałówkę, która mi tutaj zalegała. Więc była mała podmiana, oczywiście opałowego dołożyłem więcej w zamian za ten piękny kawałek drewna, no bo tutaj będą raz, 2, 3, 4-metrowe dechy, naprawdę solidne. A oprócz tego jeszcze jest jeden skarb, z którego będę chciał sobie zrobić jakiś stolik, jakieś siedzenie, czy coś takiego. Taki, no jakieś 60 parę centymetrów pniaczek. Na pół, może na 3 do przecięcia. No i z tego myślę, że będzie też można zrobić coś naprawdę fajnego. No, nie nagrywałem oczywiście, bo jak z kimś jestem, to ograniczam to nagrywanie. Płytki, no widzieliście, na czym stanęło, ale cieszę się, że udało się rozpocząć. Włażę jeszcze na chwilę do ogródka, no bo znowu zapowiadają raz, że przymrozki, 2, że opady, a 3, że czas najwyższy coś w końcu wysiać. Myślałem, że zdążę jeszcze dzisiaj przekopać te wierzby, no ale nie, bo myślę, że jakieś pół godziny, godzina i będzie ciemno, więc wierzby pójdą następnym razem, a teraz trzeba troszeczkę tu wsiać, no i przykryć przede wszystkim truskawki. Truskawki nakryte. Ile mi z tej włókniny starczyło, tyle starczyło. Niestety nie na cały rządek. Przyłożyłem to też i patykami, i cegłami, no bo jednak wiaterek się teraz zrywa. Zabrakło, no nie wiem ile, z 5, 6 metrów, 7. Nie, no może więcej, może z 10 tych metrów. No ale trzeba będzie mi jeszcze dokupić drugi pewnie taki pasek tej włókniny. No ale to już następnym razem, jakoś nie zmierzyłem sobie dokładnie, a to miałem jeszcze z tamtego roku i po prostu sobie o tym przypomniałem. Także to nakryte. Do winorośli, jak sugerowaliście, oczywiście zrobię jakieś mocowanie, jakieś rusztowanie, no ale ciągle ostatnio tego czasu brakuje. Mam nadzieję, że jeżeli w końcu ta pogoda za tydzień, za 2 zrobi się już taka stabilna i będzie faktycznie ciepło, no to uda też się przyjeżdżać na pełne weekendy, może też na jakieś dni na tygodniu. Zobaczymy, jak to wyjdzie, bo roboty no cała kupa. Jeszcze tu drewno do pocięcia, ten daszek do skończenia. Aha, a propos tych drewna i pniaków, część już pojechała do
tartaku. I w sumie zawiezione przyczepką, tyle ile się zmieściło na przyczepkę samochodową. Tu zostały takie krótkie, które już do tartaku by się nie wchodziły, bo tam trzeba było chyba 1,5 metra długości, więc wszystko co ponad 1,5 metra zawiezione. No i pewnie widzicie teraz, jeżeli się udało pociąć, to teraz pewnie widzicie te deski, które z tego wyszły. No mam nadzieję, że będą naprawdę fajne. Oj, ciemno, ciemno już, ale rzutem na taśmę jeszcze udało mi się wsiać 2 rządki szpinaku. No nie widać chyba tego, no ale musicie uwierzyć na słowo. No i jak widać godzina prawie 18. No dni już fajnie, bo coraz dłuższe, więc aż chce się po prostu tutaj działać w ogródku. I cieplejsze, no oby się tylko utrzymywały te ciepłe dni i nie za dużo tych przymrozków było, to wszystko ruszy z kopyta. No a ja dzisiaj cóż, trochę mam niedosyć, że mało tych płytek ułożyłem, no ale zawsze to coś. Niby można by próbować układać dalej te płytki, no bo plan był taki, żeby w połowę drzwi to zrobić, no ale jakoś tak już chyba nie mam dzisiaj do tego głowy i ochoty. I tak przecież za dużo bym nie zrobił, a już może następny raz żadnej innej dodatkowej roboty nie będę sobie organizował i może by się udało całe to pomieszczenie od początku do końca ułożyć bez żadnego kombinowania, zostawiając jakieś połówki czy coś. Oczywiście zawsze najtrudniej zacząć, no ale ja już mam to na szczęście za sobą. Przyłożyłem jeszcze cegłówki, nie wiem czy to ma sens, no ale niech sobie będzie, żeby gdzieś tutaj z tej strony to nie odstawało. Chyba niepotrzebnie, no ale w razie co, niech będzie. A ciekawy jestem jeszcze, jaka jest temperatura w pomieszczeniu. No ile tu jest? 9 stopni. No było chyba 11 czy 12 jak słońce zaglądało przez okienko. No ale teraz już coraz chłodniej. No nic, pomału trzeba tu wszystko ogarniać. Klej już przyniosłem. No a z tej maszynki, no za dużo do czynienia z cięciem płytek nie miałem, ale z tego jestem całkiem zadowolony. No i trzeba będzie chyba też powynosić wszystko z tego grajdołka, no ale to już następnym razem, albo nie, zrobię to jeszcze dzisiaj, po to, żeby mieć następnym razem już czyste wejście i układać te płytki dalej. O, to jest pomysł. Już tylko po światach i jakaś tam automatyczna lampka się zapala, no bo ja posprzątałem, ogarnąłem się i zrobiło się późno. Gdzieś tam zmienię obiektyw i może widać pierwsze gwiazdki. O tak, właśnie, są już widoczne. Także cóż, ja takim akcentem kończę dzisiejszy odcinek. No nie do końca jestem zadowolony z dzisiejszego dnia. Mam nadzieję, że następny przyjazd będzie bardziej udany i więcej roboty uda się zrobić. No ale dzisiaj też relacje w sąsiedztwie trzeba nawiązywać. Skacze mi kamera, więc kończę. Dzięki za obejrzenie i do następnego razu.